Cześć, Aga i Wrzoska, Luna Trip. Witamy Was na naszym vlogu, w którym opowiadamy głównie historię z naszych podróży ogórkiem, ale nie tylko. Na naszym kanale znajdziecie około 30 filmów z naszej wyprawy przez Amerykę Północną i Centralną. Link gdzieś tutaj powinien śmignąć. Tym razem opowiemy Wam o tym, co robimy teraz zimą, kiedy tak średnio nam się chce i możemy wyjeżdżać ogórkiem. Stwierdziliśmy, że trochę wyremontujemy samochód. Podczas ostatniej naszej amerykańskiej podróży troszeczkę zbyt dużo czasu spędziliśmy na jeziorach słonych i na plażach, więc pojawiły się gdzieniegdzie rdzawe wypryski i trzeba samochód uratować. Myśleliśmy, że tym razem zrobimy to tak podobnie jak 10 lat temu, gdy ją kupiliśmy, to znaczy z pomocą kolegów w tydzień i kosztem około 1000 zł uda się auto zreanimować, ale nie tym razem. Nie tym razem, nie udało się. Okazało się, że wymagany jest trochę bardziej poważny remont, bo samo zeszlifowanie rdzy nie wystarczy, trzeba wstawić reparaturki i z początkowego planu nic nie wyszło. Włożyliśmy to dużo pracy, ale też włożyło to w pracę dużo warsztat profesjonalny, w którym zostawiliśmy busa, więc mamy nadzieję, że wytrzyma to przynajmniej kolejne 10 lat. Zaraz się udamy do warsztatu. Warsztat pracuje w pocie czoła od 7, więc akurat zupełnie przypadkiem trafimy na przerwę, gdzie panowie będą stali, gadali o pierdołach, ewentualnie pili jakąś kawkę, herbatkę. Szlifierki szaleją. A to nasza Wenecja. Ciężko pracujemy, bo mechanizm mam zepsuty. Kupiłem nowe drewno do kabrioletu tam i niestety jest za mało wycięte. Zapłaciłem dużo pieniędzy. To jest stare. nowe drewno? To jest stare, nowe jest tam zamontowane. 2800 płacisz za takie coś, jeszcze musisz W jakiej walucie? pylny. Plny. To jeszcze nie tak źle. I trzeba wziąć nowe i wyciąć jeszcze, nie? Jak można? Coś nie pykło, nie? Doskonała synchronizacja z terminów okazała się jednak niedoskonałą synchronizacją, ponieważ pan lakiernik stwierdził, że lepiej poczekać, aż się ociepli. Wobec czego pilnie poszukujemy garażu, bo za kilka dni musimy zabrać auto od Wojtka i czekać do wiosny, tak? Jestem już po wizycie w warsztacie. Trochę poczyściłem, trochę poszlifowałem, ale robota jeszcze nie jest skończona. Zabezpieczymy gołą blachę farbą podkładową i na zimę do garażu. Kolejny dzień prac i już chyba ostatni tutaj w warsztacie w Klaskarze. Pozapaćkiwałem miejsca, gdzie jest odkryta blacha, żeby nie korodowało. Za chwilę to zeszlifuję i będę sikał z pistoletu, także takie wyższy level działania, nie? Myślałem, że będę musiał wszystko napieprzać z pędzla, ale chłopaki mi tu pożyczą kompresor i pistolet, więc na razie zaklajstrowane. Jeszcze dzisiaj do spawana była klapa. No nie wygląda to jakoś może zajebiście. No tak, i teraz czekamy na telefon od lakiernika. I jak tylko lakiernik do nas zadzwoni, ruszamy, a jak wróci, to my zajmiemy się wnętrzem. Przywieźliśmy z naszej podróży trochę inspiracji
i chcemy to zmienić, ale o tym opowiemy Wam później. Także jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami i z remontem busa i z innymi naszymi wypadami po Polsce, klikajcie subskrypcje, dzwonki, inne te wszystkie pierdoły i do zobaczenia następną razem. A teraz korzystajcie z tego, że jest piękna pogoda i wychodźcie czasem na dwór, tak jak my dzisiaj wyszliśmy. Dzień dobry. Jedziemy właśnie do wujka Wojtka na przegląd okolicznościowy. Chwila, dam czwórkę. Tak, wiem, że to niebezpieczne, ale w takim super bezpiecznym aucie to